Hello, 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 siemanko. Wracamy do gry po miesięcznej przerwie, po wakacjach w Niemczech. McCormick jakoś się dziwnie zachowuje. Z błędów udało się odczytać tyle, że czujnik prędkości obrotowej silnika, wychodzi mi z serwisówki, że są dwa. Obawiam się, że coś może być tutaj jeszcze w pompie. Zajmę się najpierw tym pierwszym. Ponoć 8V do tego dochodzi. Typ silnika to jest model 1106. Mam serwisówkę niby do tego, ale coś mi się tu nie pokrywa za bardzo. Być może się będę musiał dostać tutaj do sterowniczka, żeby zobaczyć, czy do tego czujnika faktycznie jest przejście. Sprawdzałem tam tę koronkę, z której szczytuję tę prędkość obrotową. Ona się nie rusza względem wału, więc wiadomo, no kręci się razem z wałem, więc to nie jest to. Tutaj mamy ten czujniczek, on też nie miał żadnych opiłków na sobie. Nie mam za bardzo jak go sprawdzić, chyba że serwisówka może przewiduje jakieś badanie multimetrem. No i dobra, czujniczek już skręcony. Finalnie wyszło z diagnostyki, że tutaj jest czujnik, ten czujnik prędkości obrotowej. On powinien mieć rezystancję w zakresie 75 ohm 230, a nie ma wcale w ogóle przepływu przez niego jakiegokolwiek, więc na razie wymieniamy ten czujnik, a potem będziemy się zastanawiać, czy czujnik w pompie też jest wadliwy, ale raczej nie, ponieważ ciągnik odpala, więc jakąś tam informację o pracy silnika ma. No, co ty, taka niby pierdoła Hebel, a byłoby po ciągniku. Escort. No i dobra, maszyna zapaliła strzała, nowe przewody, dużo mocniejszy Hebel, wszystkie nowe przewody, a ta I tutaj stop, przez to, że tempo pracy tego dnia było ogromne, zresztą będzie widać, jeszcze będą chyba dwie maszyny dalej tego samego dnia. Nie byłem w stanie niczego dopowiedzieć więcej. Ten ciągnik tak wygląda ze względu na to, że był gaszony gaśnicą proszkową i ten Hebel, ten główny włącznik prądu przez właściciela już był 4-krotnie wymieniany na taki sam jak fabryczny. To nie był błąd właściciela, to był problem po prostu ze słabej jakości zamiennikiem. Ten fabryczny Hebel też wygląda od jakiegoś skutera, od jakiejś zabawki. Masakrycznie słaby jest ten fabryczny Hebel. Mówiąc, że wymieniłem wszystkie przewody, mam na myśli wszystkie przewody rozruchowe, wszystkie nowe oczka i tak dalej. Sprawdzałem potem, czy nie ma poboru prądu na pusto, czy jest ładowanie, czy się nic nie pali. Ogólnie w tym ciągniku wszystko działa. Wygląda jak wygląda. Wygląda dlatego tak, że jest okopcone, ale ogólnie żadna otulina z instalacji fabrycznej poza tą instalacją rozruchową nic nie ucierpiało. Dlatego zostało to naprawione i efekt mamy widoczny na filmie. A ta wiązka nie ucierpiała na szczęście, więc zrobione. Skręcamy, uciekamy. No i dobra, ostatnia robótka na koniec dnia. Wymiana kogutów. No i standardowo hermetyczne złączki. Podstawki będą te, które były fabryczne. Koguty zostaną Hella. Będą do kombajów. I jeszcze mamy tutaj wtyczkę może do jakiegoś LED bara. Zobaczymy, co tutaj jest fabrycznie wypuszczone. Mam nadzieję, że pozycja i długie byłoby super. Z lewej, z prawej. 3-pinowa kostka z tego względu, że ta lampa błyskowa ma jeden przewód więcej do sterowania. Fabrycznie z instalacji auta wychodzą dwa przewody, wiadomo, plus minus, ale w razie czego można to odpiąć tę lampę, wziąć na z tyłu, zmienić tryb pracy i na szczęście mają pamięć, więc się to nie rozprogramuje. Jedziemy dalej, bierzemy się za światła w naczepie. No ale może to rusztowanie byśmy zabrali, co? A nie, to tam niech sobie będzie. Widać, że działa, nie? Dobra, obraz w świecie, jakby chciała, nie mógł. Po całej linii tak jest. No a tu wiadomo, wpięte są równolegle wszystkie. Tu jest gdzieś na samym początku problem, bo wszystkie tak samo słabo nie świecą. To jest na takim standard. Kwadratowy przewód, takie szybko złącza wpinki opozycyjnej. Muszę znaleźć, gdzie ten przewód ma początek, czy on ma z tyłu gdzieś tam puchę jakąś rozdzielczą, czy do lampy. Widzę, że już do lampy tutaj jest wpięte. O, to jest ten przewód. O, a tu się coś dzieje. No to chyba zaraz będziemy mieli winowajcę. Standardowo dla aut ciężarowych, no to były polepione kabelki
pognite, wiadomo. Koszulki z klejem, to od soli to zgnie tak czy inaczej. Taki urok naczep, ale damy tu lejeczki, koszuleczki z klejem i powinno być dobrze na parę lat. No i dobra, kolejny dzień, taki przypadek JCB. Sprawa wygląda tak, że mamy kontrolkę. Głównie nam chodzi o smarowanie, ponieważ ten silnik się zatarł, tam olej napędowy poszedł do oleju, coś tam. Silnik jest po remoncie. Z tym, że teraz odpinając sobie czujnik ciśnienia, niewiele nam to wnosi do gry. Na zgaszonym, że tak powiem, działa to poprawnie. Czujnik ciśnienia był wymieniony tutaj już przez mechaników. I w tym momencie tak jakby nie mamy, powinniśmy mieć informację, że nie mamy ciśnienia, a tej informacji brakuje, więc musimy tutaj poszukać. Dodatkowo obrotomierz nie działa, tutaj jakaś sieczka jest, spróbujemy to doprowadzić. Dobra, jakieś tam ustalenia. No, tak jak się spodziewałem, to działa dosyć prosto, to znaczy masy ze wszystkich czujników się tutaj zjeżdżają. Do tego mamy tutaj za koleją diody prostownicze, żeby niezależnie od tego, która kontrolka nam zaświeci, działał nam buzzer i kontrolka, wykrzykniczek na desce, że coś się dzieje, i po odpaleniu to wszystko znika, więc teraz muszę sprawdzić, czy po odpaleniu po prostu mamy tu zasilanie. Zasilanie też jest do czujnika temperatury cieczy, więc sobie przy okazji to sprawdzimy, czy nam to nie zginęło, i powinno to wstać. Dobra, ustaliliśmy tylko tyle, że ten silnik się zatarł, ten czujnik stary raz działa, raz nie działa. A co do wiązki i teraz sprawy na przyszłość, gdyby zabrakło tego ciśnienia oleju, nie wiem, dostałem jakiegoś zaćmienia, chcę się przyznać, ale nie wiem dlaczego potraktowałem ten czujnik jako normalnie otwarty. I co? I co? Po prostu to wszystko działa tak jak powinno. Po prostu ten czujnik po pojawieniu się ciśnienia się otwiera i zwarcie tam w kostce, zbypasowanie pinów po prostu sprawia, że zapala nam się ta kontrolka. Zawsze tak jest, nie wiem, człowiek jest oderwany od 60, a mimo to no już tam w 60 jest ten kabelek, tu są dwa. Dlatego mnie to zmyliło. Trochę lipa, dobrze tu długo nie siedziałem z tym. No tak czy inaczej jest pewność teraz po odpaleniu, jeżeli odpalimy sobie maszynerię, wytniemy ten czujnik, zrobimy tutaj bypassik, no to mamy tę kontrolkę. No tylko, że w przypadku, jeżeli tego odetniemy po prostu, no to i tak nie mamy żadnej informacji. Gdyby jakoś się mechanicznie nam urwał tutaj ten kabelek, no to zostajemy z niczym. Tylko tyle, że przy każdym odpaleniu należy zwrócić uwagę na to, czy na zgaszonym silniku należy zwrócić uwagę na to, czy faktycznie mamy tę kontrolkę. Jak się robi codziennie, co po parę różnych maszyn, no to się chwilę można się pomieszać przez chwilę, także jedziemy dalej, zrobimy może sobie tutaj obrotomierz i bierzemy się za jakiś następny sprzęt. Dobra, mamy już 100% pewność, że ten układ informowania o braku smarowania, o braku ciśnienia oleju w silniku już nam działa. I tam mamy wymienioną pompkę, tam była pompka mechaniczna, nie wiem czy ją będzie widać, no nieważne, pompka mechaniczna jest tutaj odpięta, została zastąpiona pompką elektryczną i mechanicy ją tutaj wpięli do cewki gaszenia, cewki gaszącej na pompie, i sprawdzimy sobie, jak ten układ wygląda, przekrój przewodów, pobór tej pompki, zaprawimy tu kostkę, zobaczymy, czy to jest poprawnie. Przeróbka zrobiona, to jakoś wycięta, bo tutaj się za bardzo się to nie trzymało na tych złączach. Deutsch, niektórzy mówią Dutch, niektórzy mówią DT. Jedno jest pewne, zarąbiście są drogie, także to tak wygląda jak oryginał. Sprawdziłem bezpiecznik 5 A, przewody 0,85, pobór przez cewkę i pompkę łącznie to jest 2 A, więc wszystko jest jak najbardziej w porządku, można było to tam wpiąć.
Został obrotomierz. Dobra. To będzie szybka akcja JCB. Jakieś tam, ileś tam? Ależ oczywiście, że się nie udało tego naprawić. Ta szybka 15-minutowa naprawa trwała w końcu 3 godziny. Leżałem 2 godziny na zimnej blaszy, a sobie korzonki przeziębiłem. Tak czy inaczej stanęło na tym, że prawdopodobnie jest uszkodzony sterownik. Po załączeniu hydrauliki robi bałagan w kanie, przez to licznik głupieje. Cóż można powiedzieć, ta ładowarka przyjechała z zagranicy, wszystkie przewody, które patrzyłem po schematach już były ruszane, więc już ktoś miał podobne pomysły, była jakaś podjęta próba naprawy. Sterownik, który jest epicentrum tej instalacji, gdzie się wszystko schodzi, był nietknięty. Wszystko wskazuje na to, że on był uszkodzony. Właściciel miał go sobie zawieźć do naprawy i może za parę dni dowiemy się, co się tu wyjaśniło. No i przy okazji żegnam się z wami, bo na końcu filmu tego nie ma. Także miłego oglądania i na razie do końca. Cześć. Robię jakieś dziwne akcje po rozregulowaniu hydrauliki. Ponoć głupieją kontrolki. Zaraz zobaczymy, co tu się dzieje. Dobra. Opali. Dobra. Dobra, hydraulika leży i teraz będziemy sobie... No dobra, jest. Aha, i resetuje się licznik. Dobra. Po rozregulowaniu hydrauliki.